Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Spokojne tempo, ciepłe kolory, dużo włóczek, trochę owiec. Tu znajdziesz projekty, udane i mniej udane, może inspiracje i trochę historii z życia. Zaparz herbatę, weź druty do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym vlogu dziewiarskim. Ja mam na imię Sylwia, a to jest kanał Panna Lichotka. W tym pierwszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam o ostatnio skończonym projekcie, czyli kardiganie w paski. Kardigan jest z kapturem, więc jest taki trochę w sportowym stylu, a wykonany jest z niezwykłej włóczki. Kardigan jest wykonany z jedwabiu buret, z jedwabiu mandragoa od Rosarius 4. W dzisiejszym vlogu opowiem Wam co nieco o tym kardiganie, ponieważ projekt ewoluował i finalnie robiłam go więcej niż parę tygodni. Myślę, że będzie to kilka miesięcy. Jedwab kupiłam na targach Wool Fashion w zeszłym roku w Warszawie. Najpierw chciałabym opowiedzieć Wam co nieco o tym jedwabiu, a potem przeprowadzić Was przez proces powstawania tego sweterka. Na koniec opowiem, co będzie w kolejnym vlogu. Zachęcę Was do kontaktu, ponieważ jestem bardzo ciekawa odbioru tego pierwszego vloga. Na początku myślałam, że z tego jedwabiu wykonam po prostu letni top. Ja jestem małoletnio udziergowa. To, co wychodzi spod moich drutów, to, co schodzi z moich drutów, jeśli chodzi o udziergi letnie, nie jest imponujące. Dlatego po wykonaniu próbki i rozpoczęciu pracy szybko okazało się, że muszę jakoś zmodyfikować mój projekt. Zrobiłam próbkę na podwójnej nitce i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Jedwab ten przerabia się tak wspaniale, szczególnie na drutach Mindful, które uwielbiam. Najchętniej wszystko bym robiła na Mindfulach. Razem z Mandragoa tworzy po prostu duet idealny. Druty Mindful i Mandragoa, no to po prostu sunie po drutach. Dodatkowo wzór paseczkowy, jak wiemy, jest uzależniający. Chcemy skończyć jeden pasek i natychmiast zacząć drugi, i następny, więc praca szła szybko. Jednak okazało się, że dobór moich kolorów, ponieważ na targach kupiłam po jednym motku z kilku kolorów, jest dosyć pstrokaty. To znaczy po prostu wychodzi to zbyt kolorowo, jak na top, który ma być przy twarzy, który mamy mieć cały dzień na sobie. Dlatego doszłam do wniosku, że uda mi się z tego topu, który już zaczęłam robić od dołu, przejść do kardiganu. I że powstanie z tego kardigan. A zatem nie miałam wyjścia. Musiałam lecieć do góry, zrobić podkrój pachy, wycięcie na dekolt, wycięcie na głowę. Rozdzieliłam przód na dwa i w ten sposób zakończyłam część body. Następnie zszyłam boki. Na bokach musiałam jeszcze dodać po 16 oczek, ponieważ obliczenia na top nieco się różnią od obliczeń na kardigan, który ma być zakładany jako odzież jednak wierzchnia na coś, tak? Na bluzkę, na top, na t-shirt. Więc musiałam troszeczkę dodać, żeby nie było to zbyt obcisłe, zbyt dopasowane. Następnie wykonałam kaptur, plisę z guzikami oraz zakończyłam sweter ściągaczem. Ściągacz wybrałam Single Moss Stitch, który w mojej opinii jest niezwykle piękny i dekoracyjny. Jest ładniejszy niż zwykły ściągacz i uwielbiam go. Dodaje lekko ziarnistej, nieregularnej struktury. Udzierg z jedwabiu buret, który jest jedwabiem surowym, dosyć szorstkim, powoduje, że ta dzianina jest lekko rustykalna. Dlatego ten ściągacz wydawał mi się idealnym dopełnieniem tego kardiganu. Obiecałam trochę faktów o jedwabiu buret. Co to właściwie jest? To buret silk, czyli surowy jedwab z resztek produkcji, z tych krótszych włókien, które normalnie poszłyby w zapomnienie. Tu jedwabnik ma czas spokojnie opuścić kokon. To nie rewolucja na skalę świata, ale ważny gest.
i szansa dla małego stworzenia, które zwykle kończy inaczej. Firma Rosario z Portugalii zbiera te włókna i daje im drugie życie. Recykling, ale piękny, miękki i bardzo świadomy. Co to robi dla Twojego ciała i duszy jedwabnika? Buret ma lekko rustykalny, drapowany wygląd. Nie jest gładki jak mulbery, ale dzięki temu bardziej przytulny, naturalny, wręcz ludzki. Latem chłodzi, zimą grzeje, a jego naturalne białka mają działanie kojące dla skóry. Rosario 4 opisuje go jako matowy, lekki, w sam raz na całoroczne projekty. A w praktyce? Ten jedwab najlepiej traktować delikatnie, prać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym płynem. Może być taki do wełny. Nie szorować, nie wykręcać, raczej delikatnie odcisnąć w ręczniku i suszyć na płasko. To trochę jak z delikatną skórą, mniej znaczy lepiej. Buret to jedna z dróg etycznego podejścia do jedwabiu. Na rynku pojawia się też tak zwany Peace Silk albo Ahimsa Silk, gdzie kokon otwiera się naturalnie dopiero gdy motyl odleci. Oba rozwiązania dają alternatywę dla klasycznego jedwabiu i pozwalają nam wybierać włókna z większym spokojem ducha. Na cały kardigan w paski zużyłam łącznie 16 motków jedwabiu mandragoa. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany moim wyborem kolorów, to chętnie oczywiście się podzielę, podam. Może w opisie do filmu, jakie to były kolory. Bardzo jestem zadowolona z odkrycia tej włóczki. Uważam, że jest to fantastyczna włóczka i na pewno jeszcze do niej wrócę, tym bardziej, że kolorów jest całkiem sporo do wyboru. Tutaj gdzieś pojawi się na moim filmie zdjęcie wyboru kolorów mandragoa i można dobrać coś może mniej pstrokatego, co jednak może posłuży do wykonania topu, bluzeczki, topu jakiegoś takiego, myślę. Skończyłam ten sweter i muszę przyznać, że tak jak czasami nie możemy się doczekać, aż skończymy już ucierk, szczególnie jak jesteśmy na końcówce, żeby narzucić coś nowego na druty, to w tym przypadku naprawdę przerabianie tego jedwabiu to jest czysta przyjemność. No ale w końcu udało się go skończyć, jest zablokowany, wszystkie oczka się pięknie powyrównywały. No i co dalej? Teraz udało mi się upolować na Vinted moją ukochaną wełnę. Ja jestem wełniana owcza, jak zdążyłyście pewnie zauważyć. I moją ukochaną włóczką jest Rauma. Jest to włóczka z norweskich owiec, czyli niedaleko. Nasza wełna nie musi podróżować do nas z końca świata. I jak dostaję nową Raumę, to co robię? To ją wącham. Nie wiem, czy Wy też uwielbiacie zapach owczej wełny. Na pewno te z Was, który gryzie wełnę owcza, to podejrzewam, że nie, ale ja po prostu ubóstwiam. Rauma jest do nabycia w sklepikach w Szwecji, Norwegii, Danii. W Polsce niestety jej nie ma, dlatego sprowadzam ją sobie z małego butiku w Szwecji. Cena nie jest wygórowana, natomiast muszę niestety doliczyć koszt przesyłki. Tak? Do tej pory korzystałam z Raumy Fivel. Wykonałam sweter golf, o którym zrobię może osobny odcinek, ponieważ o wełnie Rauma, ponieważ jest to absolutny hit, dlatego zasługuje na więcej po prostu niż tylko wspomnienie. Ta Rauma to jest Rauma Lamul, jest to również wełna owcza, jest cieńsza niż Fivel, dlatego po zrobieniu próbki zdecydowałam, że będę korzystać
z podwójnej nitki. Próbka wygląda tak, jest zablokowana, te oczka naprawdę przepięknie tutaj wyglądają i prawdę powiedziawszy już nawet narzuciłam na druty początek kardiganu. Jeśli chodzi o wzór, to zainspirował mnie wzór od Ann Wencel, który Wam tutaj wrzucę. Jest to kardigan wykonany ściegiem ściągaczowym 2x2 i podjęłam próbę właśnie stworzenia takiego swetra, ponieważ dziergam 2 nitkami tej wełny, a mam różne kolory, mam 2 motki takie jasne, mam brązowy, szary i ciemnoszary. Jeszcze teraz udało mi się upolować na Vinted kilka kolejnych, natomiast nie będzie to sweter w jednolitym kolorze, ale ponieważ są 2 nitki, dlatego pokusiłam się o stworzenie takich przejść. Czyli początek karczek jest robiony jednolitym kolorem, 2 nitki, a później zmieniamy jedną nitkę na inną, później 2 nitki takie same i tak dalej. I zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będę zadowolona. Będę dawać Wam znać, oczywiście. A jeszcze wracając do mojego kardiganu w paski, zastanawiałam się nad rodzajem zapięcia, ponieważ chciałam pokusić się o coś innego niż guziki. Myślałam o zatrzaskach, natomiast ta listwa swetrowa była po prostu tak delikatna i niemalże ażurowa, że stwierdziłam, że te zatrzaski będzie widać, jeśli ja je tam przyszyję. Marzy mi się wszycie kiedyś suwaka do swetra, ale to jest chyba wyższa szkoła jazdy, więc na razie się jeszcze nie odważę. Jeśli któraś z Was miała do czynienia i doświadczenie z wszywaniem suwaka albo z innymi opcjami zapięcia kardiganów, to byłabym wdzięczna za porady i za komentarze, ponieważ no, może czas, żeby coś zmienić, nie tylko guziki albo swetry przez głowę. Jeśli chodzi o przyszły vlog, to oczywiście mam w planie pokazać Wam, co wyczarowałam z mojej Raumy, a także opowiedzieć o pewnej chuście, którą dziergam, która jest projektem porzuconym. Na razie obraziłam się na kolory. Chusta jest na prezent. Zależy mi, żeby była dopasowana do osoby, która będzie obdarowana, a mam wrażenie, że to nie jest to. Wrzucę tutaj Wam zdjęcia, jak wygląda to w tej chwili. Nie mam nic do tych kolorów, one są ładne, natomiast to chyba nie jest to, więc na razie się trochę obraziłam i porzuciłam chustę. Chciałabym też opowiedzieć o moim patencie na znaczniki, bo wiadomo, znaczników nigdy za wiele, a mam pewne swoje pomysły i przemyślenia na wykorzystanie resztek włóczek również. A zatem mam nadzieję, że wpadniecie jeszcze raz do mnie i że się jeszcze spotkamy. Dziękuję za dziś. Mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.